Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na luty. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Jak Wy się przedstawiacie, dalej rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdę do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach i całość zakończę informacją, co wydarzy się w pracy i w finansach. Na moim kanale są już czytania noworoczne, tutaj gdzieś je na górze podlinkuję, ale w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką również je znajdziecie, więc zachęcam do sprawdzania. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, bo wówczas będzie można wyciągnąć średnią z obu czytań. Strzelce, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Karta dwójki buław, która jest związana z rozdrożem albo z komfortem. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Tutaj jest z kolei karta siły, mocy. To całkiem nieźle. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj 10 monet i wydaje mi się, że tutaj może być siła do podjęcia decyzji a propos pewnej zmiany i to może być związane z domem, z mieszkaniem, z rodziną. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako królowa kielichów, czyli dosyć emocjonalnie, ale wydaje mi się, szczerze mówiąc, że nie bierzecie do siebie rad starszyzny, ewentualnie osób, które mają się za autorytety. Tak jakby postępujecie w zgodzie ze swoją intuicją i też z tym, co Wam Wasze emocje podpowiadają. Jaka będzie dla Was rada? Rada to trójka kielichów i czego raczej nie robić, czego unikać. Tutaj jest paź buław i z przełożenia as buław. I od razu powiem, że pojawiło się właśnie sporo tych buław i to całkiem nieźle, dlatego że one reprezentują Wasz trygon ognia, na który właśnie się składa baran, lew oraz strzelec. I wydaje mi się, że to będzie dosyć istotne dla Was miesiąc. Jeśli to czytanie nie będzie z Wami rezonowało, to sprawdźcie czytanie dla swojego znaku ascendentalnego również. I tutaj zobaczcie, z przełożenia jest karta asa buław. To jest taki płonący as, który jest związany z nowym początkiem. I ja myślę, że w tym miesiącu będzie mnóstwo pasji, energii, wigoru i chęci do rozpoczynania nowych przedsięwzięć. I czy to będzie związane na przykład z remontem mieszkania, czy powiedzmy z zabraniem się ochoczo za rozwijanie swojej pasji lub w ogóle szukaniem nowej, to już zależy od Was, ale niewątpliwie widzę tutaj mnóstwo wigoru i energii. To też, powiedziałbym, ten as buław bardzo Wam tutaj przyświeca, czy daje Wam zielone światło, jeśli chodzi o tak jakby
kurczę, zabrakło mi tego słowa. Kontynuowanie wykonywania jakichś swoich postanowień noworocznych. O, tutaj widzę mnóstwo silnej woli. I teraz tak, jeśli chodzi o ogólną energię, to jest tutaj dwójka buław i można to rozumieć w ten sposób, że jesteście tutaj, część z Was być może jest na rozdrożu, albo ostatnio było, być może w styczniu na przykład. Sprawdźcie czytania styczniowe albo ostatnią tygodniówkę. Rozdroże dotyczące tego, czy coś zmienić, czy raczej zostać w obecnym miejscu, czy poddać się, czy dalej kontynuować, powiedzmy, pracę właśnie nad tymi postanowieniami noworocznymi. Ewentualnie dwójka buław może mówić o ogromnej asertywności, dlatego że, no właśnie zobaczcie tutaj, ta postać ma po swoich dwóch stronach te dwie buławy, w związku z tym wydaje mi się, że tutaj bardzo umiecie i chcecie postawić na swoim, ale też, słuchajcie, asertywność jest związana z taką mądrością i oczywiście empatią w stosunku do drugiej strony. Na pewno strzelce nie dają sobie w kaszę dmuchać w tym miesiącu. Momento. To, co do Was przychodzi, to jest karta siły, karta mocy, którą bardzo lubię w tej talii. Ona przedstawia taką leśną wróżkę, która siedzi sobie na żubrze. I ta karta, jak sama nazwa wskazuje, jest właśnie związana z pewnością siebie, z taką celowością, czyli wiecie, co macie robić, jak do tego dążyć. Nie widzicie, mam wrażenie, jakichś przeszkód tutaj za bardzo dookoła. Ona mi się bardzo tutaj kojarzy z asem buław i jak najbardziej z tą asertywnością w postaci dwójki buław. Dodam jeszcze tylko, że karta siły i mocy jest również związana z Waszym trygonem, z trygonem ognia, więc no, niewątpliwie taka bardzo konkretna, pełna wigoru i asertywności energia do Was przychodzi. Właśnie, zwłaszcza jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. To rozdroże, które być może było wcześniej. I teraz tak. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi 10 monet. No, jedna z moich ulubionych kart w tej talii jest przepiękna. Ona tutaj pokazuje rodzinę, w tle dom, ale tutaj wcale nie chodzi o to, że porzucacie rodzinę. Raczej powiedziałbym, że nie bierzecie do siebie rad starszyzny, osób, które są z rodziny, osób, które chciałyby tutaj dominować w Waszym życiu i dosłownie mieć wpływ na Wasze wybory. I słuchajcie, oczywiście, no jeśli macie, powiedzmy, dzieci, partnera, czy kogokolwiek bardzo bliskiego, to wiadomo, że z ich zdaniem należałoby się liczyć, ale tutaj bardziej widzę scenariusz pod tytułem powiedzmy, odcinam pępowinę, nie słucham rad rodziców, albo nie słucham tego, co tutaj powiedzmy dominujące osoby w rodzinie chciałyby ode mnie. Tak jakby idę pod prąd i decyduję w zgodzie ze sobą. W ogóle mam wrażenie, że być może czekają Was tutaj takie większe inwestycje finansowe. Być może w dom, w mieszkanie, w jakiś remont, bądź powiedzmy na wiosnę, chociaż to luty dopiero, tutaj jakieś porządki takie naprawdę konkretne robicie, typu w garażu, w piwnicy, na strychu. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako królowa kielichów. I królowa kielichów jest bardzo emocjonalną postacią, która no, niewątpliwie jest pełna empatii i zrozumienia, więc na szczęście w tej całej takiej bardzo energetycznej i pełnej pewności siebie energii pozostajecie empatycznymi osobami, ale o co tutaj chodzi, że Wy potrzebujecie bardzo dużo czułości i zrozumienia. I to może wyglądać w ten sposób, że z zewnątrz jesteście właśnie bardzo pewni i konkretni siebie, bardzo konkretni i pewni siebie, ale w środku tak naprawdę jesteście bardzo uczuciowymi osobami, które potrzebują zrozumienia i tak naprawdę może być momentami poczucie, że robicie bardzo dużo dla innych, tym razem robicie mnóstwo również dla siebie, ale też macie ochotę i potrzebujecie, żeby
inni troszeczkę okazali Wam zainteresowanie, zaangażowanie. I to wcale nie musi chodzić o związki romantyczne. Może też chodzić o przyjaciół czy o znajomych. Zobaczcie, w Radzie jest trójka kielichów. Karta, która przedstawia trzy takie, powiedzmy, świtezianki, które wznoszą kielichy do góry. Też przepiękna karta. I ona mówi o radości, o takim ucieszeniu się i świętowaniu jakichś swoich sukcesów. No, oczywiście w Radzie jest tutaj, aby docenić siebie jak najbardziej się da, nie dogadzać innym swoim kosztem, ale też słuchajcie, w ogóle nie brać tak bardzo na poważnie pewnych swoich decyzji, wyborów czy spraw, które mają się dziać w tym miesiącu, bo mam wrażenie, że za dużo możecie brać odpowiedzialności na swoje barki i momentami zapominacie o takim ujściu w postaci odpoczynku, w postaci spotkania towarzyskiego, czy jakiejś małej zabawy. Czego nie robić, czego unikać. I tutaj jest z kolei paź buław, który w negatywie, jasne, mógłby być osobą, która ma słomiany zapał i po prostu pracować nad słomianym zapałem. Ewentualnie nie pozwalać komuś młodszemu, zazdrosnemu lub niedojrzałemu emocjonalnie, aby próbował Was z tej Waszej, powiedzmy, drogi do celu gdzieś zepchnąć. I ja mam wrażenie, że Wy tutaj macie ogromną potrzebę spełniania jakichś swoich wewnętrznych takich potrzeb a propos pasji, czy jakiegoś hobby i ktoś rzeczywiście z zazdrości, czy ze, no powiedzmy, ze zwykłej takiego egoizmu może Was chcieć no z tej drogi nie to, że zepchnąć, ale po prostu rozpraszać i na to sobie nie pozwólcie i oczywiście pracujcie nad tym słomianym zapałem. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia. Jaka będzie dla Was ogólna energia w tym miesiącu? Dziesiątka kielichów, pięknie. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się Wasz partner lub partnerka w związku. Dziesiątka monet z kolei, no też super. Jak Wy się przedstawiacie w lutym, jeśli chodzi o miłość i uczucia? Tutaj wybaczcie, jakieś są dziwne dźwięki za oknem, ale cóż, no nie mam na to wpływu. Ósemka monet. Ktoś bardzo pracuje i się stara. I czy to jeśli chodzi o życie zawodowe, czy jeśli chodzi o związek, to zaraz zobaczymy. Rada dla Was. Ósemka mieczy, która jest związana z autosabotażem i czarnowictwem. Czego nie robić? Tutaj motocykl na potwierdzenie. Czego nie robić, czego unikać? Czwórka buław i cesarzowa z przełożenia. No, mam wrażenie, że jakaś kobieta będzie rządziła w relacji, ale to momento. Może nawet nie to rządziła, że rządziła, ale no powiedzmy przewodziła, chociaż właściwie to prawie to samo. No dobra. Bardzo konkretny miesiąc taki mam wrażenie i w ogólnym czytaniu to się pokazuje i w miłości i uczuciach. No słuchajcie, cały czas jakieś dźwięki na Was. Naprawdę. Wybaczcie, w ogólnej energii dla związków karta cesarzowej, która jest energią obfitości, może przedstawiać matkę. Więc jeśli staracie się o powiększenie rodziny, super, tutaj jest zielone światło.
Ta karta też mówi o namiętności, która niewątpliwie jest pomiędzy wami i ja mam wrażenie, że czyjaś matka lub teściowa mogłaby chcieć wtrącać się w wasze sprawy i mieć wpływ na wasze decyzje. I to nie jest za dobrze. Jeśli chodzi o single, to karta cesarzowej z przełożenia również może sugerować na to, że ktoś z rodziny, najprawdopodobniej matka czy siostra, chce wpływać na wasze decyzje tutaj życiowe i być może popędza was na zasadzie masz już swoje lata, kiedy będzie partner lub partnerka. Ale cesarzowa też, słuchajcie, mówi o tym, że jest tutaj w was mnóstwo takiej przyciągającej pewności siebie, czyli jak inni was widzą jako bardzo pewne siebie i silne jednostki, to jest to bardzo dla nich atrakcyjne. I niewątpliwie jest tutaj taka chemia, przyciąganie z waszej strony. Zobaczcie, w ogólnej energii dla związków jest 10 kielichów i ta karta pokazuje dwie syreny, które miło ze sobą spędzają czas. Przed nimi jest horyzont, morze i tęcza. I niewątpliwie jest to karta, która mówi o tym, że mnóstwo ciepłych, pełnych namiętności chwil pomiędzy wami w tym miesiącu. Też w ogóle mam wrażenie, że jest tutaj ogromny spokój. Spokój, który być może jest odpowiedzią na energię z poprzedniego tygodnia czy z poprzedniego miesiąca, zwłaszcza dla związków, które miały ostatnio przejściowe problemy. W ogólnej energii dla singli 10 kielichów mówi niewątpliwie o, słuchajcie, takiej, jakby to powiedzieć, obietnicy spędzania miło z kimś czasu. Tutaj mam wrażenie, że jeśli chodzi o przyjaciół i znajomych, to może być dosyć dużo spotkań towarzyskich, przed którymi absolutnie nie trzeba się wzbraniać, dlatego że mi się wydaje, że może jeszcze nie w tym miesiącu, ale poznacie kogoś, kto pozna was z jeszcze inną osobą, z jeszcze inną grupą itd. I po nitce do kłębka mam wrażenie, że pojawi się niedługo ktoś nowy. Widzę tutaj dużo potrzeb, jeśli chodzi o czułość z waszej strony. Jak pokazuje się partner lub partnerka w relacji? Jako 10 monet i bardzo lubię tę kartę, bo ona mówi o takiej stabilizacji, o komforcie w relacji i niewątpliwie o silnych fundamentach. Mam wrażenie, że ktoś naprawdę chce budować te relacje i w tym miesiącu jest pokojowo nastawiony czy nastawiona. Tutaj też widzę, że chce dużo pracować i nad związkiem, i w ogóle zawodowo, aby gdzieś zapewnić wam komfort finansowy. Mam też wrażenie, że może być lekka rutyna w tej relacji, dlatego że powiedzmy po pracy nie ma sił albo chęci na to, żeby zrobić coś innowacyjnego. I to nie musi być skok na bungee, to może być wspólne gotowanie czegoś nowego, jakiejś kuchni świata, zupełnie innej, aniżeli do tej pory. Do singli przychodzi 10 monet i słuchajcie, możecie momentami albo właśnie uciekać w pracę, naukę, taką zajętość i przez to wymyślać sobie, że w cudzysłowie nie macie czasu na randkowanie, albo wśród znajomych w pracy, bądź znajomych ze szkoły, z uczelni, nawet z dawnych lat, to mam wrażenie, że tutaj kogoś poznacie. I tak jak już mówiłem wcześniej, być może jeszcze nie będzie to ta docelowa osoba, ale może osoba, która pozna was z jeszcze kimś innym i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, wy w związkach przedstawiacie się jako karta 8 monet, która przedstawia kowala kującego monety. No i właśnie ta karta mówi, że staracie się, próbujecie, niewątpliwie tutaj rozpalacie ogień namiętności, być może kusząc drugą osobę w jakiś nowy sposób. I nie wiem, jakie wy tutaj sposoby sobie wymyślacie, czy jakieś zabawki erotyczne, czy jakaś bielizna, czy w ogóle
no to, co Wam odpowiada, ale coś, żeby wzniecić ten ogień namiętności, który niewątpliwie w tym miesiącu może wybuchnąć i Was scalić. Widzę, że ktoś też stara się o dzieci. Zobaczcie, Wy single przedstawiacie się jako 8 monet i teraz chwilę. No tak jak powiedziałem wcześniej, część z Was może być taki bardzo ambitnej, pewnej siebie postawie i skupiać się przede wszystkim na życiu zawodowym, na pasjach, na hobby. I to jest super. No tylko żeby właśnie pamiętać o tym, aby znaleźć miejsce na spotkania towarzyskie czy na randki, bo no gdzieś tego Wam brakuje niewątpliwie. To tak jakby 10 monet, kielichów mówi o tym, że jest duża potrzeba czułości, ale Wy robicie wszystko, żeby no gdzieś tego nie czuć właśnie, albo tak jakby przykrywać to tą ambicją, pracą i staraniem się. Zobaczcie, w Radzie dla Związków jest 8 mieczy, karta, która mówi o autosabotażu i takim czarnowictwie, ale to bardziej dla singli. Tutaj zobaczcie, jest pokazana postać, która jest związana, dookoła niej miecze. Jest jakieś ograniczenie i ja bym powiedział, żeby unikać rutyny w relacji. I tak jak wcześniej mówiłem, to nie muszą być jakieś super, nie wiadomo, jakie skoki na bungee codziennie i na spadochronie, tylko zastanówcie się, jak sobie dostarczyć innej adrenaliny w związku. Być może właśnie te sprawy erotyczne, czy być może danie sobie większej przestrzeni i niech jedno zajmie się, powiedzmy, swoją pasją, a drugie odkrywa swoją, żeby też mieć czas, żeby ze sobą zatęsknić i mieć o czym porozmawiać. W Radzie dla singli 8 mieczy, karta autosabotażu. Nie stosować czarnowictwa i myślenia, że wszyscy są tacy sami, ja się poddaję, skupiam się na swoim życiu. Okej, to jest bardzo ważne, żeby się skupić na swoim rozwoju i na swoim życiu, ale żeby to nie było takim unikaniem nowych relacji. 8 mieczy, uwierzyć w swoje siły w związkach, w miłości. W ogóle zastanowić się, dlaczego macie negatywne myśli na temat uczuć. Co się kiedyś stało w przeszłości i jak sobie z tym poradzić. Czego nie robić, czego unikać dla osób w relacjach. 4 buław. Powiedziałbym tak. Wypadałoby wspólnie zainwestować pieniądze w coś, co jest na przykład waszym domem, mieszkaniem, albo w ogóle nie unikać wspólnego zamieszkania, jeśli chodzi o związki takie, no powiedzmy, nie do końca określone. Zrobić ten kolejny krok, ale tutaj też bym powiedział, że mogą być pewne nierówności finansowe pomiędzy wami i niech to nie będzie przyczyną jakichś kłótni czy sporów. Tutaj ma być porówno inwestowanie pieniędzy w wasze wspólne życie. Czego nie robić, czego unikać dla singli. 4 buław i no powiedziałbym tak, nie skupiać się w tym miesiącu tylko i wyłącznie na właśnie karierze zawodowej, na nauce i powiedzmy na no jakimś takim rozwoju osobistym, dlatego że to jest ważne, tak jak wcześniej powiedziałem, ale no to może być gdzieś takim parawanem dla waszych prawdziwych potrzeb związanych z czułością, z przynależnością i tak dalej. Też jest informacja, żeby nie dawać komuś szansy z przeszłości. I jaki to miał być znak? Chyba, słuchajcie, ktoś z Trygonu Ognia bądź Ziemi. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse i jaka będzie dla was ogólna energia? Karta pustelnika. Co do was przychodzi? Co się pokazuje? Albo kto?
Karta Królowej Kielichów, która też pojawiła się w czytaniu ogólnym, co odchodzi do przeszłości. No dobra, mamy tutaj kartę Diabła, która sama chciała się pojawić, więc weźmy. Diabeł może też być związany z zajadaniem stresów a propos pracy, pieniędzy. Jak wy się przedstawiacie? Karta Kapłanki. O, bardzo mądre karty się tutaj pojawiły. Właśnie w postaci Kapłanki i karty Pustelnika. Zobaczcie, one tutaj są takie dosyć mroczne i pokazują dojrzałe osoby, które mają w sobie światło, bo ten Pustelnik trzyma lampę, a Kapłanka tutaj formułuje sobie, powiedzmy, jakąś energię, jakieś światło. A rada dla Was. Ósemka kielichów i czego nie robić, czego unikać. No ciekawe. Rycerz buław i 7 monet z przełożenia. Wybaczcie. Widzę tutaj dużo spokoju, mądrości, takiej rozważności, rozwagi. I tutaj też mam wrażenie, że ktoś przejrzy na oczy i nie będzie kontynuować romansu lub flirtu w pracy. To jest bardzo ważne tutaj. Ktoś może mieć rodzinę i o tym nie mówić, ale momento. Zacznijmy od tego, że z przełożenia jest 7 monet. Karta cierpliwości, karta takiego planowania, być może zbierania pieniędzy. Na co? Na jakąś inwestycję w najbliższej przyszłości, która może być związana z mieszkaniem albo z, powiedzmy, inwestowaniem w swoją edukację, w swój rozwój. Bardzo spokojnie, jeśli chodzi o pracę, i też mam wrażenie, że do części z Was przychodzi, w cudzysłowie, coś, na co ostatnio dużo pracowaliście i cierpliwie czekaliście, i to może być a propos uznania bądź awansu w obecnym miejscu pracy. Zobaczcie, w ogólnej energii jest pustelnik, który niewątpliwie jest bardzo mądrą osobą, ale troszeczkę taką na uboczu, i wydaje mi się, że jest to taka przestroga, że rzeczywiście nie warto w tym miesiącu, powiedzmy, plotkować albo brać takiego czynnego udziału w rozmowach na temat czyjegoś życia prywatnego w pracy. Również nie mówić o swoim. No cóż, najlepiej będzie Wam się pracowało w pojedynkę. Tak bym powiedział. Dlatego, że tutaj możecie się wówczas skupić, możecie sobie zrobić swój plan działania i nim po prostu podążać, bez rozpraszaczy. Zobaczcie, przychodzi do Was Królowa Kielichów. I Królowa Kielichów oczywiście możecie też zamienić na króla. To już zależy od Was. To może być ktoś, kto flirtuje, ktoś, kto jest w relacji romantycznej, bądź w ogóle stara się o Wasze względy. I jeśli rzeczywiście macie romanse w pracy, to albo jeśli ktoś próbuje z Wami romansować w pracy, to powiedziałbym, że stronicie od tego i bardzo dobrze. Królowa Kielichów też pokazuje kobietę, być może z trygonu wody, rak, skorpion, ryby, która chciałaby za dużo w pracy właśnie mówić o życiu prywatnym, być może nawet nie swoim, i to może bardzo rozpraszać Was oraz wpływać na postrzeganie szefostwa przez Was. Inaczej, na odwrót. Postrzeganie Was przez szefostwo, przez osoby wyżej postawione, więc raczej profesjonalnie podchodzić do spraw w tym miesiącu. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta Diabła i
Diabeł to mogłaby być toksyczna osoba, tutaj w ogóle diablica w tej talii, która na przykład trzyma was w sidłach albo tutaj bardzo flirtuje, zaczepia, ale tak naprawdę jest to sytuacja, no taka powiedzmy lekko toksyczna. O co chodzi? Tutaj może mieć ktoś na przykład rodzinę albo partnera, partnerkę, nie mówiąc wam o tym. Natomiast z tego rezygnujecie. To nie jest dla was. Jeszcze inna rzecz. Kończy się takie podjadanie w sytuacjach stresowych, jeśli chodzi o pracę. Bardzo dobrze. I też mam wrażenie, że tutaj macie dużo pewności siebie a propos rozwiązywania spraw, a propos nierówności w pracy. Czyli ktoś stara się mniej, a zarabia więcej niż wy, na przykład. No i zobaczcie, wy tutaj właśnie przedstawiacie się jako kartę kapłanki. Osoba bardzo mądra, inteligentna, która ma dużą wiedzę, wie czego chce i wie jak to osiągnąć w sposób taki profesjonalny, więc jeśli chcecie starać się o awans, o podwyżkę, o wyrównanie nierówności w pracy, super miesiąc na to. Też bym powiedział, że identyfikujecie jakąś dramę w pracy, powiedzmy, i z daleka się od niej trzymacie. To może dotyczyć wspomnianej kobiety wcześniej. Ja nie wiem, czy ktoś nie planuje urlopu macierzyńskiego lub tacierzyńskiego i być może dzięki temu dla was będzie no takie czasowe objęcie tej pozycji. Zobaczcie, w Radzie jest karta 8 kielichów, no, która pokazuje tutaj pasterza zmierzającego w nowe i zostawiającego za sobą 8 kielichów. I rada jest taka, żeby jeśli rzeczywiście, nawet czasowo, zwolni się jakieś miejsce, bo ktoś będzie na urlopie macierzyńskim lub tacierzyńskim, to objąć to, spróbować, bo być może po powrocie tej osoby będzie inne stanowisko dla was, na które wy już będziecie gotowi. 8 kielichów mówi o tym, żeby po pracy nie myśleć o pracy i pozwolić sobie na ten relaks i to ujście, bo nie żyjemy po to, aby pracować, tylko i wyłącznie. Czego nie robić, czego unikać? I jest to karta rycerza buław, który jest taki rozjuszony, popędzający, przyspieszający. Ktoś, kto chciałby, no powiedzmy, naciskać na was, żebyście robili, pracowali ponad normę, a ta osoba przez to będzie mogła troszeczkę sobie odpocząć. Ktoś, kto rządzi, a mało robi. No na to sobie absolutnie nie pozwólcie. W ogóle róbcie wszystko w swoim tempie, spokojnie, powoli i ufajcie swojej intuicji, jeśli chodzi o zmiany lub przyjmowanie propozycji, bo ta kapłanka wcześniej, która się pojawiła, też bardzo jest związana z używaniem intuicji. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Tutaj gdzieś podlinkuję czytania noworoczne, więc koniecznie sprawdzajcie. Zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.